Największa radość na świecie łatwo maluje się w matczynych oczach. Maluch pierwszy raz się uśmiechnął, zrobił pierwszy krok naprzeciw maminym rękom, wymówił swoje pierwsze mama. Potem będzie szkoła, pierwsza miłość, egzaminy na uniwersytecie. Państwo Krętowie mają 3 dzieci. Helena mówi, że jej największe szczęście tkwi w macierzyństwie i uśmiecha się smutno, patrząc na młodszego syna. Czasami zdarza się tak, że upragniony maluch uśmiecha się w odpowiedzi na maminy uśmiech, a czasem nie. Nie włącza się do zaproponowanej zabawy. Wymawia pierwsze słowa, a czasem nie. Jego zachowanie często zadziwia otaczających, a obok radości w maminych oczach powstaje wielki niepokój i wielka nadzieja. Zaburzenia ze spektrum autyzmu dotykają większej liczby dzieci niż cukrzyca, AIDS czy nowotwór. Dzisiaj 1 ze 150 kobiet staje się mamą dziecka z diagnozą autyzmu. Autyzm w mojej rodzinie i dla mnie jest praktycznie dla mnie szkołą życia. Życia takiego trochę innego, uciekającego od stereotypów, takich przyjętych norm. Dla mnie po tych 10 latach, kiedy już wiem, że to jest autyzm i wiem, z czym walczę i wiem, z czym żyję, to jest takie zupełnie normalne. To nie jest choroba, tylko taki brak. Dzieci nie umieją wyrażać swoich emocji. Nie do końca można mówić, że to jest choroba albo coś złego. Po prostu te dzieci potrzebują więcej miłości. Dla mnie autyzm to jest świat taki głęboko wewnętrzny. Dla mnie autyzm to jest zagadka. To jest coś, co sztuką jest z tym żyć. Autyzm to taka mydlana bańka, która raz osoba autystyczna jest w środku, reszta ludzi jest na zewnątrz. Chociaż myślę, że każdy z nas ma taką mydlaną bańkę, która jakby zniekształca nam cały obraz rzeczywistości. No i sztuka polega na tym, żeby jakby przebić się przez tą cieniutką, ale jakby cały czas uciekającą nam barierę, żeby dotrzeć do siebie wzajemnie. Autyzm dziecięcy to zaburzenie rozwoju mające wpływ na wszystkie sfery funkcjonowania dziecka. Według obowiązujących kryteriów diagnostycznych ICD-10 nieprawidłowy rozwój dziecka jest wyraźnie widoczny przed ukończeniem 3. roku życia. Filip urodził się dokładnie o czasie. Dostał 10 punktów Apgar, czyli był zdrowym, silnym. Pierwsze, co zauważyłam, że jest nie tak, to właśnie to, że odpychał się ode mnie w trakcie karmienia. No, znaczy, wiedziałam, że z moim dzieckiem jest coś nie tak, to na pewno. Ale jak rozmawiałam z lekarzem, najpierw pediatrą, i on mnie uspokajał, że na przykład Filip później siada, mniej się rusza, no bo chłopiec, bo gruby, bo leniwy. I tak odsuwałam właściwie to lekarze tak na mnie działali, że mówię, no może ja rzeczywiście się czepiam, może rzeczywiście tak powinno być. Jak Czarek miał 2 lata i 10 miesięcy, chyba jeszcze nie miał 3 lat całych, wtedy pierwszy raz padło słowo, że autyzm od psychiatry. I właściwie wtedy to już nie było jakieś takie załamanie, bo to nie było z dnia na dzień, że ja się dowiaduję, że jest chore dziecko, tylko ja już dawno wiedziałam, że coś jest nie tak. Pamiętam taką sytuację, że mąż próbował mnie w jakiś sposób tam już ukierunkować, że coś jest nie tak z Mieszkiem, a ja za wszelką cenę się broniłam przed tym. Mówiłam, że nie,
że po prostu sobie wymyślasz, bo tam już po prostu były jakieś pogaduchy w rodzinie, bo wiadomo, że Łukasz jest w naszej rodzinie też autystyczny i one po prostu prędzej już wyłapały, że z Mieszkiem dzieje się coś niedobrego, ale ja po prostu za wszelką cenę broniłam się pazurami i mówiłam, że nie, że dla mnie on jest po prostu w porządku. To nie jest żadna też moja wina, bo to też trzeba czasu na to wszystko, żeby po prostu mężczyźnie może było łatwiej, mężowi mojemu, ale mi było trudno zrozumieć i się przekonać o tym. A ja pójdę po chusteczki. Ja szczerze mówiąc jakoś potraktowałem to jako tak zwany dopust Boży, no tak musi być i koniec, nie? Pierwszym był neurolog, więc do neurologa oczywiście po długim okresie oczekiwania, jak się dostaliśmy, to na dzień dobry, znaczy bez dzień dobry, pani doktor powiedziała nam, że to będzie roślina. Z takim lekceważeniem w ogóle, będzie roślina. No rośliną nie jest na szczęście. Logopeda z ośrodka nagłóweckiego zresztą, z Promyka, ona mi pierwsza dała książkę. To był tytuł Autyzm wczesnodziecięcy i nam ją pożyczyła do domu, żebym mogła poczytać troszeczkę o tym. Pamiętam, że jak położyliśmy Filipa spać i ja zaczęłam czytać tą książkę i pamiętam, że co chwilę wybuchałam tak, zobacz Grzesiek, przecież oni piszą dokładnie o naszym dziecku. I wtedy zaczęłam tłumaczyć lekarzom, że moje dziecko ma autyzm. Przyszłam do pana profesora z psychiatrii, pokazałam moje dziecko i on mówi, no tak, to jest autyzm wczesnodziecięcy. I w tej chwili ja czułam taką radość, bo tak mi to wczesnodziecięcy. To taka nadzieja, że no zaraz coś z dzieckiem nie tak, ależ to wczesnodziecięcy. Skończy się dzieciństwo i ten autyzm po prostu się skończy. I kolejne zdanie, które powiedział na to pan profesor, po prostu mnie, no może być ubiło. Bo on powiedział, że nie, pani córeczka jest psychiczna chora, ciężko psychiczna chora i to na całe życie. I muszę pani się przygotować do zameldowania dziecka w szpitalu psychiatrycznym. Pamiętam, jechałam do domu. Jeszcze tak potrafiłam w autobusie na taką starszą panię, która patrząc na moje krzyczące dziecko, bo Ira nie cierpiała wtedy innych ludzi. I kiedy jeszcze ta starsza pani powiedziała mi, że jeżeli już pani urodziła takie chore dziecko, to dlaczego pani jeździ w autobusie z normalnymi ludźmi, z takim dzieckiem? Przyjechałam do domu. Ira krzyczy. Ja jestem zmęczona. I tylko jedno w głowie. To na zawsze, to na całe życie. Ja nie chcę tego szpitalu psychiatrycznego. Już nie pamiętam, jak to się stało, ale po prostu w jakiejś chwili już zauważyłam, że jestem z moim dzieckiem na balkonie. Po prostu chcę, żeby to wszystko skończyło się akurat zaraz. W następnej chwili pomyślałam, że po prostu ja coś muszę zrobić, żeby było nie tak. I myślę, że w ten moment zaczął się naprawdę autyzm w naszej rodzinie, bo w ten moment ja zrozumiałam, że to nie kara, to nie wyrok, a tylko styl naszego życia. Już nawet nie sposób życia dziecka, a po prostu sposób naszego życia. Tak zaczął się ten autyzm. Pamiętam, że ja w nocy ryczałam, dzwoniłam do mojej koleżanki, mówię, jak to jest możliwe, że facet po 3 minutach rozmowy ze mną, nie dość, że wydał taką diagnozę, to jeszcze po prostu dał mi do zrozumienia, że nic z tego już nie będzie. Także to był taki okres, chyba ten jesienno-zimowy, najgorszy dla naszej rodziny, bo ja po prostu gdzieś sama błądziłam, paliłam papierochy, płakałam i pamiętam, że trwało to dosyć długo i Ziemek, pamiętam, siedziałam tam na dworze i taka już ułamana całkiem życiowo przyszedł do mnie i mówi, mamo, ty już tak zawsze będziesz płakać. I to taki przełom chyba był wtedy dla mnie. Już zrozumiałam, że oprócz mnie, która jest taka złamana, już dotknięta, i są jeszcze dzieci, które też przeżywają, który mąż tam, który może nie w taki sposób jak ja, ale też na swój sposób to przeżywa i tak sobie pomyślałam, że czas coś z tym zrobić.